Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Kolejna Motorola. Fakt, że z zeszłego roku, ale myślę, że warty uwagi model, który otóż to u mnie wylądował na biurku, a mianowicie Motorola Edge 30 Ultra. Kurczę, topowa, fajna, ładna, czarna, z dużą ilością możliwości. Porozmawiajmy o niej, pierwsze wrażenia. Na pierwszy rzut oka, no to oczywiście wygląd tego smartfonu. Jest to taka fajna, matowa czerń, co była w Edge 30 Neo. Opakowanie też to takie fajne, nie niebieskie, ale właśnie taki brązik ala ekologiczny. Wiecie, ładnie to wygląda, muszę przyznać, że tego typu rozwiązania mi się podobają. Sam telefon, powiem wam, lekki jak na jego wielkość. Nie czuję go za bardzo w dłoni, a zdarzają się ciężkie cegły. No ale cóż o nim. Aparaty trochę odstają, ale w ten taki specyficzny sposób ułożenia mi się on podoba. Tu grawerowane logo, czy też bardziej błyszczące. Nie ma już tu przycisku linii papiralnych, wiadomo. Na froncie duży ekran, o nim to oczywiście sobie porozmawiamy za chwilę. Zakrzywiony ekran, też ciekawie. Od dołu oczywiście głośnik, jak to zwykle jest wsparcie dla Dolby Atmosa, no to tutaj wszystko tak jak być powinno. Rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestię kart SIM, jak wygląda uszczelka jest, ale wypniecie tylko dwie SIM-ki, więc no jakoś bardziej rozszerzyć to się tutaj pamięci nam nie da. Lewa strona czysta, prawa strona głośność i power. Power taki fajnie jest chropowaty, żebrowany. Od góry mikrofon, informacja, że jest wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos. No i tak wygląda nam ta motka. Wyczyśmy sobie powiadomienia, no bo widać, że telefon ogarniany, używany. Co mamy na froncie? Bo to jak zwykle najważniejsza rzecz. 6,67 cala, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Jest to wyświetlacz POLED, wsparciem dla HDR10, 10+, 10-bitowy o rozdzielczości 2400 na 1080, 3094, jeżeli chodzi o PPI. No, maksymalna jasność, jaką tutaj nam producent podaje, 1250 nitów. Cóż, sprawdzimy oczywiście to, jak to zwykle ja robię, bo czy to aż tyle ich jest, to może nie byłbym taki pewny. Oczywiście treści w HDR-ze wszędzie sobie pooglądacie. Jest przestrzeń DCI-P3, jeżeli chodzi o przestrzeń kolorów. 144 Hz odświeżanie, 360 Hz kwestia odświeżania dotyku. No wygląda to całkiem ciekawie. I powiem wam, że wygląda nawet ładnie ten wyświetlacz. Co możemy sobie zrobić? No jasność automatyczna, wiadomo, ekran blokady, ciemny motyw, no to raczej skazane, no bo przy OLEDach, po OLEDach, AMOLEDach, no to raczej lepiej mieć czarne, wtedy przynajmniej nam się bateria tak szybko nie rozładowuje, bo czarny piksel nie potrzebuje energii, żeby być. Jest pełna regulacja temperatury barwowej, fajnie, są naturalne, nasycone kolory, mi się bardziej te drugie podobają. Zapobieganie migotaniu obrazu spoko. Podgląd powiadomień, no jest ta taka ala Always on Display motorolowe, światło na krawędziach, o ciekawostka, to sobie można włączyć. Też Ready for, czyli telefon można używać jak komputer, podłączacie pod wyświetlacz, myszka i sobie działamy, wiadomo o co chodzi. Jakieś zrzuty 3 palcami, nagrywanie ekranu standardowo. Co jeszcze jeżeli chodzi o sam system, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o kwestię oprogramowania, co my tutaj mamy? No mamy Androida, czekajcie, gdzie to było w Motorola aktualizacja, jest historia aktualizacji, ostatnia była w kwietniu, mamy czerwiec, no to nie jest tak źle, jeżeli chodzi o tego typu tematy moim zdaniem. Czasami Motorola się to rzadziej zdarzało, chociaż nie ma Androida 13, no szkoda, jest 12, więc tutaj mogłaby trochę motka oczywiście trochę popracować. Resztę ustawień raczej standardowe, jak to w Motorola, prawie czysty soft. Oczywiście jest, już są rzeczy do testów dograne, jest taki, no, można sobie skrócik do przypomnienia o co chodzi. Jest aplikacja Moto, która bez zająknięcia włącza wam latarkę, jak wracacie zmęczeni do domu, wystarczy pomachać, plus wiele innych takich fajnych trików, które można sobie tu zastosować. Myślę, że warto zerknąć. Co w środku? Snapdragon 8 Plus Gen 1, szkoda, że nie 8 Gen 2. Mamy tutaj 12 GB pamięci RAM, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną 256 GB, UFS 3.1, spoko. Zobaczymy jak szybko ten telefon działa. No wiadomo, Snapdragon ma to do siebie, że lubi się robić ciepły, zobaczymy jaka
jest wytrzymałość temperaturowa tego telefonu, już jest ciepło, fajnie, więc no, będzie widać, jak flagowce się grzeją. Zobaczymy, czy tak będzie w przypadku Motorola. Warto też jeszcze powiedzieć, że oczywiście mamy szkło Corning Gorilla Glass 5, jeżeli chodzi o front. Z tyłu tak samo jest to Corning Gorilla Glass 5, więc no tutaj jak najbardziej nam się producent postarał. Oczywiście co mamy? Jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, jest standardowy optyczny w ekranie i powiem wam, jest turbo szybki. Naprawdę, ten telefon rozblokowuje się w przysłowiowym mgnieniu oka. Nie wiem, czy skonfigurowałem już rozpoznawanie twarzą, ale też to oczywiście na pokładzie mamy, więc oczywiście to jest, no bo jak mogłoby być inaczej. Jeżeli chodzi o samą specyfikację, dalej idziemy, bo jest również dobrze. Główny aparat, 200 megapikseli, światło 1.19, oczywiście tutaj mamy technologię Quad Pixel, optyczną stabilizację obrazu, jest dobrze, topowy aparat. Mamy też ultraszerokokątny o polu widzenia 114 stopni, przysłona 2.2, tu jest też technologia Quad Pixel, to się ceni. I mamy portretowy, czyli teleobiektyw 12 megapikseli ze światłem 1.6, więc tak te nam tutaj 3 oczka wyglądają, jeżeli chodzi o kwestię aparatów. Co możemy zrobić? Zwolnione tempo, możemy film, możemy zrobić zdjęcie standardowo. Są zdjęcia makro. O, to przy moich ostatniej zabawie w wydrukach 3D można sobie zobaczyć. Jak ktoś interesuje się tego typu tematami, zapraszam na mój drugi kanał Drukarz 3D. Jak coś, to gdzieś go tutaj podlinkuję. Możecie wpadać. No, fotki porobię później. Będzie ich pewnie trochę. No, jakieś specjalne profile do portretów. Tutaj zdjęcia nocne, kolor spotowy. To zawsze lubię. Czyli wyciskamy sobie jeden kolor i wszystko jest. No, akurat padło na ten. Tylko ten jest dostępny, a reszta jest szara. No, fajny bajer. To mi się zawsze podobało. Co tu jeszcze jest? Naklejki AR, panorama. Można w 200 megapikselach robić foty. Spoko, jest ok. O, i też w filmach zastosowano to. No, to ciekawie, bo wcześniej chyba takiej opcji nie kojarzę, żeby była. Zawsze to było w przypadku nagrań zdjęć, a tu jest też w filmie, spoko. Jest podwójny zapis wideo, czyli z obu kamer możecie sobie nagrywać. No i cóż, no, póki nie porobię zdjęć, myślę, że jeżeli chodzi o focie tyle. Jeszcze sobie zobaczmy w przypadku nagrywania, co my tutaj mamy. Ustawienia SI filmy, ustawienia filmów, to. Chodzi mi o to, że możemy w 8K nagrywać, gdzieś to pewnie musimy znaleźć, gdzie to się przełącza, ale no spoko. To dobra opcja, jeżeli chodzi o możliwości nagrywania tego tym smartfonem. Nie, to pewnie nie tutaj. Znając życie gdzieś, to pewnie indziej dorwiemy. No nie, tu mamy wszystko. Bla. Przejdźmy sobie. Nikogo nie szukamy. Mamy funkcję HDR-u z 16:9. No, to jest przełączanie między tego typu tematami. Gdzieś to tutaj będzie, ale dobra, szkoda czasu. Znajdę sobie, popatrzę. Następną fajną sprawą w tym smartfonie, bo nie da się ukryć, jeszcze może tak, tu mamy 60 megapikseli, światło 2.2, jeżeli chodzi o frontowy aparat. No i właśnie odnośnie nagrywania, 8K jest w 30 klatkach, 4K w 60-30, więc jak najbardziej, a 4K z HDR 10+ w 30 klatkach możecie na sekundę nagrywać, więc powiem wam, no bogato, grubo i bogato bym tak to szczerze mówiąc tutaj nazwał, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne tego smartfonu. Następna sprawa, myślę, że warta uwagi. Na pewno bateria mogłoby być 5000 mAh, ale jest 4610. No ale co dostajecie? Ładowarkę 125 W. No to jest już na bogato. Tego typu szybkość ładowania, no to mi się podoba. Jest to też ładowanie indukcyjne, czyli nazywamy sobie bezprzewodowe, ale to wiadomo, że indukcyjne 50 W i możecie też zwrotne zrobić 10W, czyli naładować jakieś słuchaweczki. Spoko, więc myślę, że tutaj prędkość działania baterii powinna chyba każdego zadowolić. Jest etui, jak to zwykle w Motorola, to takie standardowe, ichniejsze, silikonowe, jest kabel, jest ta ładowarka, więc zestaw pełny, wszystko co być powinno na pokładzie mamy, więc to fajnie, to się ceni. Jeżeli chodzi o kwestie inne, czyli tematy związane z łącznością, no to tutaj jest standardowo, jak w każdym jest 5G, jest Bluetooth 5.2, jest NFC, jest Wi-Fi do standardu AX, jest też Wi-Fi 6E, bardzo dobrze.
czyli w 6 GHz możecie sobie ogarniać Wi-Fi, GPS-y, wszystkie możliwe rzeczy. 2 karty SIM, to wiadomo, już pokazywałem wam, Anobu działa 5G, czyli po prostu pełny, kompletny smartfon z naprawdę szybkim procesorem, ładnym, jasnym wyświetlaczem, ciekawymi aparatami i można powiedzieć, że cena na pewno nie zwala w tym momencie z nóg, więc warto ją sprawdzić. Cóż, biorę się za testy, bo aż sam bardzo jestem ciekawy, jak ta motka działa, jak wypadnie w nich, czy jest warta swojej ceny i tego, co potrafi. Cóż, biorę się za testy. Chcecie coś wiedzieć? Piszcie, pytajcie w komentarzach. Z mojej strony na razie tyle. Wygląd ładny, zobaczymy, jak to będzie działało. Motorola Moto Edge 30 Ultra. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!